Cześć, witam Was Frabi, I Borg. Retrogralnia. Dzisiaj zajmiemy się konsolą, która aż mnie zdziwiło, bo wydawało mi, może kiedyś była, kurczę, Borg, ale jednak jej nie było. Ostatnio ją odkopałem w domu, żeby sobie pograć w pewien tytuł, no i stwierdziłem, że skoro jej nie było, to trzeba ją przynieść tutaj. Że u nas nigdy nie było na retrogralni? No, Saturna. Saturna? Nie, Saturna tylko przywoziłeś na imprezy, Tak, żeby sobie mogli ludzie poszczelać. Jeden zginął na jednej imprezie, ale to jest generalnie bardzo fajna konsola na imprezy. No i chyba czas najwyższy zrobić o niej film. Właśnie jak przygotowałem się do filmu i stwierdziłem, że moja biblioteka gier na Saturna jest iście skromna, no to oczywiście popytałem, kto tu ma jakieś gry. I Borg powiedział, że ta konsola jest zbyt dziwna, żeby ją mieć. Tak, bo ta konsola dla mnie już jest niestety zbyt nowoczesna, bo to jest to PlayStation 2. Jeden. Jeden? To jest na poziomie PlayStation 1. To jest generacja PlayStation 1. Dreamcast jest na poziomie PlayStation 2. Ale tak, to już jest taka konsola, którą uważam za zbyt nowoczesną i Nie, no to nawet ty co uważasz, PlayStation 3 uważasz, że retro? Nie uważasz. Ty uważasz, już no. możemy uważać, że PlayStation 3 jest retro, ale tak A szczerze, Saturn nie jest retro? jak 10 lat temu zaczynałem zbierać te retro sprzęty, to uznawałem, że konsole, które są w pełni 3D, z wyjątkiem, nie wiem dlaczego Nintendo 64, Bo cartridge. bo kartridże, tak, wiesz co, chyba po prostu ograniczeniem u mnie były kartridże, ale też rzadkość tej konsoli i to, że tylko są na niej dobre gry strzeleckie, które i tak ty posiadasz, więc po co się dublować. Nie, no ta konsola moim zdaniem akurat jest pełną gębą retro, bo to jest, no w ogóle ogólnie dotyczy całej tej generacji, tak? Ta pierwsza generacja gier 3D to było właśnie kiedy się twórcy uczyli jeszcze je robić, więc to nie są te same gry jak dzisiaj, tylko trochę brzydsze, tak? A PlayStation 3 to na pewno tak jest, PlayStation 2 to już też tak jest blisko. To już się ogarnęli 3D i w zasadzie ogólnie logika i sterowania i rozgrywki się już jakby ustabilizowała. A tutaj właśnie jeszcze musieli się uczyć odkrywać, więc... Pełne retro, czyli zagramy dzisiaj w brzydkie gry 3D. Oryginalny gry 3D, takie 3D się właśnie łatwiej starzeje. Lepiej się starzeje, bo jest takie koślawe, że aż miło. Oryginalne to jest takie inne słowo, żeby ładnie powiedzieć, ale Tak. z ciebie oryginał, tak? Dokładnie. No dobra, to dla kronikarskiego obowiązku parę słów o konsoli, choć nie będę się za bardzo rozwodził, bo każdy sobie może przeczytać pewnie szczegóły i nie po informacje rzetelne nas oglądacie przecież. No ja nie wiem. No może Ciebie po informacje. Więc konsolka jest następcą Segi Mega Drive / Genesis. Generalnie osiągnęła komercyjny brak sukcesu. W zasadzie to już nie, znaczy po Mega Drive Sega chyba z niczym już nie osiągnęła sukcesu, no i tak się niestety skończyło. I chyba w dużej mierze ten brak sukcesu wynikał z powodów innych niż sam sprzęt. Tam, no nie chcę gry opowiadać za dużo, bo też to wiem tyle, co można wyczytać na Wikipedii w sumie, no, ale było dużo, w Japonii było w miarę dobrze, a launch na Stany, już nie mówiąc o Europie, to w ogóle położyli. Mało tytułów innych niż Segi. Trudne też w programowaniu, to mogło, tam procesorów chyba się ktoś naliczył 8, no może nie procesorów, ale tylko procesorów, więc trochę case może PS3. Konsola nie osiągnęła sukcesu, przez co jest dosyć rzadka, nie skrajnie rzadka, ale no, szczególnie obecnie to nie jest coś, co bym polecał, żeby sobie kupić i tak popykać, bo trzeba zainwestować sporo. No żeby kupić sobie Sega Saturn, to trzeba być naprawdę, nie wiem, fanem Segi albo zbierać dziwnych rzeczy, czyli takim człowiekiem jak ty. Przez to jest dziwnych, nie no, mam dużo wiele bardziej dziwniejszych sprzętów. Sega Ale Saturn już jest tak... Jako jeden z pierwszych dziwnych sprzętów kupiłeś pewnie sobie Sega. No bo... Nie, Ja nie wiem, ja tej konsoli jakoś, no to może dlatego, że po prostu nie mam tego pojęcia, jakie gry na tą konsolę wyszło, oprócz kilku strzelanek, to szczerze to nie kojarzę żadnego tytułu. Ja tą konsolkę właśnie bardzo lubię, chociaż się lubię ją w zasadzie z powodu 3 chyba gier. 4, jak dobrze licząc, więc myślę, że w tym odcinku pokażemy część z nich. No dobra, to mniej gadania, czas odpalić. Więcej grania. Tak. Co jeszcze? A dobra, odpalimy, a później powiem o samej konsoli, żeby nie było tak nudno, że tylko gadamy. To może najpierw zagramy w jakąś jedną grę. No dobra, mamy wybór języka, dosyć prosta sprawa. Oczywiście takie rzeczy byłyby zapamiętane, natomiast ta konsola ma pamięć już, ma własną już pamięć też powstrzymywaną bateryjnie, zdaje się. No i ta bateryjka wieki temu padła, na szczęście nie jest ona jakaś chyba strasznie dziwna z tego co pamiętam, ale nigdy mi się nie chce dojść, gdzie się ją otwiera i wyjmuje. Sprawdźmy, który mamy dzisiaj, żeby nie było. 20? 20? Nie 21? 21? Nie wiem. 21 już może. Dzisiaj mamy 21. 21. Zobaczmy, czy jest dojdzie? Year2K ready. No. Nowy sprzęt, panie. Już się przygotowywali, to najważniejsze.
Dobra, czasem jeszcze nie będziemy bawić. Elegancko. I powinien się odpalić jeden ze sztandarowych tytułów na tą konsolę, którego nie posiadam, ale posiada go Michał. A konsolę ma? Ma. Chociaż w sumie nie pytałem o gry. Nie, ma chyba Saturna. No ale jest to tytuł bardzo klasyczny, wręcz kojarzony, wzorowy dla tej konsoli. Jak widzicie, jest on produkcji Nintendo, jak tutaj widać, takim Jezu, ale nieco się wypaliło. wyszarzonym. Musimy zmienić ten, może telewizor, bo to już wypalony. Duckhand jest na amen. Wow. A, widzieliście, jak się z poligonów taki ostry zmienia na poligony ładniejsze? O, jest To jest pewnie animacja. O. Muszę pewnie, że pokazać, to jest część druga, a nie pierwsza, która była tak kanciasta. A już w grze chyba będzie powrót do tych. A to jest Wojtek już nagrywany, czy to z CDK? No właśnie teraz nie jestem pewien, to chyba to leci z wygląda jakby CDK. z CDK leciało, oszukują. Dobra, Borg, teraz musisz niestety Ojej. przestać mówić i zacząć grać, bo problemy techniczne mikrofonowe powodują, że dzisiaj Ja sobie tu mikrofon zamontuję w taki specyficzny sposób. strach się bać, jakie to nagranie będzie. Mikrofon się popsuł. Zobaczymy, czy dwa pady O działają. matka, te pady są strasznie tandetne. To właśnie nie wiem, czy ten pad nie jest zepsuty, kurczę, bo ja zwykle grałem na zamienniku, który jest chyba lepszy, Mad Catsa, a ten ma, przynajmniej te shoulder buttons są strasznie zwalone. W ogóle cały taki jest lekki, jakby... No, kurde, cały wiesz, pad też jakoś nie porywa. Jak odpalimy, w sumie możesz sprawdzę sobie, czy ten Dziękuję. działa, będę miał wyczucie. Ten jest bardzo fajny, Mad Catsa. Start, arcade. No daj arcade mode. Zobaczymy, czy to pójdzie na dwóch, czy ten pad w ogóle działa, bo rzeczywiście nie wydaje się działać. Dobra. Co się działa? Jestem zielony? Zielony. Wezmę sobie panią. No, ja muszę wziąć pada. Dobra, ten pan wygląda. Zupełnie nie umiem w to grać. Nie znam tych postaci, całej mitologii. Wszystkie 6 guzików się używa? Nie wiem. Mówię, tej gry nie mam przecież. Grałem może kiedyś dawno na PC-cie. A, no Bo tak, wyszła też chyba, ale jedynka chyba wyszła na PC, dwójka w sumie, nie wiem czy grałem. Czekajcie, wyczujmy sterowania najpierw. Czy w ogóle działa? O, to blok. cios. Shouldery coś robią u Ciebie? Nie. Nie, czyli nie dowiemy się, czy są zepsute. Cios. No dobra. O, I oczywiście gramy metodą napierdalania. Góry robią? To nie, chyba tylko na 3 przyciski. Jest chociaż dziwne, bo to nie było chyba padów 3-przyciskowych jak w Sega Mega Drive. Łaja. no pięknie. No i dobra, grafika. Nie no, bądźmy szczerzy, wygląda to ładniej niż po PlayStation 1. Nie no, to jest całkiem przyzwoita ta grafika. To nie są takie kanciaste. Oś, pani się rozkręciła. Czy będzie flawless Victory? Nie no. Nie poznaję kolegi. A nie, no wypadłeś mnie z ringu. No i zaraz za tobą wypadłem, ale ten drink, jak widzicie, lewituje. No i klasyka, co to można powiedzieć. No jest to bijatyka 3D. Nigdy nie byłem fanem bijatyk 3D. Jeszcze rewanż, dajcie rewanż. Nigdy ich nie ogarniałem. Już nie ma rewanżu? Czekaj, ja już tam chodzę, ale teraz wezmę No jakiegoś dobra, to ninjaka. wybierzmy po prostu. Aha, ja nie mogę wybrać? A, bo ty robiłeś musisz, starta. wiesz, zbiłeś kobietę, teraz musisz A, pokonać ninja. no, jak widzicie, gram metodą na pierwszy jeden klawisz, który działa. Oż ty kurde. Ale widzicie, strasznie lekki ten pad, kurde. Ja po prostu, że na padzie prawdę na tej konsoli nie grałem. Zaraz, za chwilę wam wyjaśnimy, dlaczego nie grałem na padzie w ogóle. Ale tu nie działa mój ulubiony cios wyskoku, kurde. Nie wiem dlaczego. Ale jest ładnie, naprawdę jest ładniej niż zapamiętałem. Może dlatego, że pamiętam wersję albo automatową, bo miałem okazję trochę grać na Virtua Fightera 3, który był już piękny, albo Virtua Fighter 1, który grałem na PC, a tego w to nigdy nie grałem. Chyba za bardzo. Borka, to mogę grać zamykając oczy w ogóle. Cały czas naciskam lewo Nie wiem, i napierdzielam klawisz. Oszukamy. No dobra, to nie męczmy Borga. Oszukali. Ale żeby ten odcinek był trochę urozmaicony, to przy okazji pokażę na tej grze, bo już wiem, że działa pewien feature. No i jeszcze wracając do konsoli, tak? Więc co? Wygląd bardzo klasyczny, taka bryła. Ja lubię takie cuda. Znaczy takie nie cuda w sumie, bardzo nudne. Takie pudła. Tak. Napęd CD klasyczny, żadnych wymysłów typu mini płytki z Nintendo. Więc pewnie odtwarza też płyty muzyczne, chociaż nigdy nie miałem potrzeby tego sprawdzać.
Są chyba dwa modele, nie licząc oczywiście wariacji regionalnych, różnych kolorystycznych tej konsoli. Drugim bardzo obcięli koszty, ponieważ zlikwidowali diodę odczytu. A to bardzo często zawsze likwidują diody, Ale nie dioda, wiem dlaczego. no akurat to jest tak drogie, może wtedy diody, no nie wiem, ale bardzo się nie różni, nie jest to jakoś mocno przycięta wersja. Co tam jest z tyłu za dziurka? Wyjście wideo jest bardzo niestandardowe niestety na DIN-ie. Więc trzeba uważać, więc nie kupujcie bez wyjścia wideo. No i co tutaj jest cartridge? No jak to? Lepiej napisali. cartridge? Cartridge input. No mogłeś kupić gry na cartridge'ach albo na płytach, jak wolałeś. Działa Mega Drive? No, Cartridge? nie do końca prawda. Oficjalny cartridge input, nie wiem jaki to był oficjalny cel, ale z tego co poczytałem, głównym chyba były backupy save'ów. Można było sobie, nie wiem, czy chodziło o backupowanie, czy bardziej zabezpieczenie, czy bardziej o zwiększenie miejsca po prostu, no bo save'y są też wbudowane w konsoli. Pamięć dodatkowa. No i prawdopodobnie jak baterie się wymieniało, to też save wyszły w kosmos. Nie wiem, ile ta bateria starczała, czy starczała na typowy czas użytkowania takiej konsoli, czy mniej, czy krócej. Więc były takie cartridge z backup RAM. Było też o dziwo rozszerzenie pamięci, ale chyba jedna gra poza Japonią wyszła, którego obsługiwała, więc nie potrafię nic o nim powiedzieć. Bo jak szukałem informacji, jakieś krzaczki mi się pokazywały, więc nie wiem, czy to były gry wymagające rozszerzenia, czy tylko poprawiała. Pewnie raczej poprawiała, podobnie jak było. No, pewnie tak. Nic odkrywczego w tej generacji. Nintendo 64 działo to samo przecież. Miało rozszerzenie pamięci. Oczywiście rozszerzenie pamięci na takim Tak się, mini tak, cartridge'u. tak się składa, że mam jeden cartridge, ale nieco inny. Action Replay 4M+. M+. I możemy sobie przesuwać. Action Replay, no mi się oczywiście kojarzy z cartridge'em do Commodorka służącym takim usprawniającym pracę, ale chyba na Amigę Action Replay już miał trochę inną rolę, prawda? Głównie do oszukiwania. Znaczy w Commodorku też można było oszukiwać. Ale to nie była chyba jego główna rola, pamiętam, Nie, Turbo. ale już późniejsze Action Replay na Amigę, na jakieś tam inne konsolki to już było oszukaństwo. Tak, i ten Action Replay też do tego służy. Nie mów, że będziesz oszukiwał w bijatyce. No, razem będziemy oszukiwać. Ojejku, jak to razem? Plus ma jeszcze dwie funkcje. Jedna nie wiem, czy jest funkcją, czy jest nieudokumentowana. I w sumie nie pamiętam, czy z niej korzystałem, czy tylko o niej czytałem. Ale tak, czyli mamy Memory Manager, czyli też, Startował ten od razu, tak? tak, czyli też ma backup RAMu. Tutaj widać właśnie save'a, którego wcześniej grałem. Nie dowiemy się, ile jest pamięci, bo jest to w jakichś blokach, czyli pewnie jakieś własnej jednostce, chyba są kilobajty, ale nie sądzę. A ten system, a cartridge ma kurde 8000, to więcej ma dużo, tak? O kurde, No to wygląda tak. No dużo więcej, nie wiadomo dużo czego. więcej. No, ale trzeba było to przynosić, tak? No to trochę taka karta pamięci jak w PS, tylko że no lepiej niż PlayStation, no bo karta pamięci w PlayStation była niezbędna, a tutaj już coś miałeś. Ops, skopiowałem niechcący. No i dobrze. No dobra, ale chcieliśmy użyć funkcji cheatów i w sumie pierwszy raz jej użyłem przed chwilą, przygotowując się do odcinka. I są już wygrane cheaty. Tak, strasznie. A można dodawać cheaty też? Jak się dodaje cheaty? Jakimiś kodami, czy? Nie widzę, ale jest delete, więc Jakieś kody trzeba można wpisać. dostać. Nie wiem jak to, czyli pewnie te kody się gdzieś publikowało i Niezłe. no nie wiem, nigdy w grach prawie nie czytuję, bo jestem tak dobry, że nie muszę. Więc ciężko mi coś o tym więcej powiedzieć. Ktoś pewnie nam opowie. Natomiast akurat tak się składa, bardzo niewygodny selektor, bo chyba nie ma żadnej opcji, no klawiatury nie ma, więc ale tych gier Gdzie jest Virtual Fighter na samym aż końcu? tak dużo nie ma. SimCity było. O. Virtual Cop. Chyba wersja UK zadziałała. Ale nie Virtual I- Cop, Wojtek, tylko A, Virtual Fighter. 2. UK. I możemy wybrać co chcemy. Play Underwater. No. Chyba starczy. O matko. Nie, no idźmy na Wszystko. całość, panie. I co trzeba? Start X. game. Czyli będziemy teraz grali pod wodą w ograniczonej grawitacji. Jakimś tam, tak. No generalnie nie da się grać, ale odpalam, żeby pokazać, że cheaty, że działa. No dobra. Nie ma ekranu lookingu. W międzyczasie może dwa słowa jeszcze o opakowaniach gier, bo akurat nie było tutaj standardu, o dziwo. Tak, czyli mamy takie pudełeczka nijakie. Takie nijakie pudełeczka. W zasadzie z żadną wkładką, chociaż Jak do DVD, co nie? to nie, jak do CD. No, Chociaż z głowy nie dam, czy to nie jest pirat, bo dwa takie mam i wyglądają łyso, drugą taką samą. O matko, rzeczywiście. No dobra, Bork mi przerwał tutaj, więc niech już sobie pogra. Dlaczego gram z jakimś takim duchem? To chyba jakaś ukryta postać też przy okazji się włączyła. O matko, ale dziwne. A nie. No to zobaczmy, jak to teraz będzie.
Chciałem tylko potrenować. Oczywiście Frabi mi nie pozwala potrenować, No to nie. od razu na sztuc. Nie, to będzie tak wolne, że się nie da tłuc w ogóle. To się Ale jak może widzicie, nauczę. widzicie, jakieś cheaty działają, nie ma. O. A, widzisz, trzeba było pod wodą się ustawić, żebyś umiał grać. Ale mnie tutaj zrobiłeś kombosa na twarz. O, szmord. Nie oszukuj. Nie wiem, tu się nie da grać, to jest oszustwo. Ja pierdzielę. No nie, no ten tryb nie jest do grania raczej. Może myślę, że możemy. O, ale wygląda zabawnie, prawda? Chyba jakaś ukryta plansza też to jest taka specjalna. No dobra, wygraj sobie raz, nie chce mi się już tutaj biegać w tej wodzie. Do wody, KO. No, więc Pięknie. kończąc opowieść o pudełkach, więc być może jest to pirat, chociaż konsola generalnie takich CDR-ów nie czyta bez kombinacji, bez mod chipa, albo chyba ten Action Replay właśnie ma jakąś sztuczkę, nie wiem czy to jest celowa, czy jakaś niechcący też zdejmuje blokadę, ale nie pamiętam czy to sprawdzałem na swojej skórze czy nie, szczerze mówiąc. Mamy pudełka jak do DVD, ale takie solidne, to jest wręcz potrzymaj w ręce. O kurde, jakby Masywne, jakiś, nie wiem, tam takie jest instrukcja obsługi, foliowane, czy po prostu? tak, jest instrukcja, O, taka gruba mega. jest instrukcja obsługi, po prostu jakby to była wielka lektura, no to wynika z języków oczywiście, instrukcja nie jest aż tak rozbudowana, ale wszystkie języki, jeszcze kiedyś takie rzeczy się robiło. I tak jest nieźle. No, ładnie wydane, więc instrukcja model obronny. To zapomniałem tą grę, w ogóle nie przypadkiem ją znalazłem, bo byłem przekonany, że to nie jest gra na tą konsolę, bo opakowanie jest chyba zostało opakowanie z Mega Drive'a po prostu, bo jest dokładnie Grube, no. takie. Chociaż no nie mogło być z Mega Drive'a, bo przecież Nie, no jest jest. uchwyt, Wytłoczka. jest trochę bardziej licha instrukcja, więc inne firmy oszczędzały. Sega tylko dawała porządne rzeczy. I ostatnie też tak też podobne, ale jeszcze też zabójcze, ale tekturowe, takie przyjemne w dotyku. I ta sama Znowu sytuacja. kilogramowa instrukcja. No dobra, to chyba czas wyjaśnić, dlaczego w zasadzie nie potrzebuję pada, znaczy potrzebuję pada do tej konsoli po to, żeby ustawić czas, jak nie mam baterii, ale nic więcej w zasadzie. I włączysz tam jedyną dobrą grę na konsolę. Nie no, są 3 dobre gry na tą konsolę. Ale Części nie. samej. Nie, jest więcej dobrych gier na tą konsolę, ale do żadnej z nich nie potrzeba pada. O. Tą drugą, ale to może za chwilkę i będzie kolejny odcinek o tej serze, myślę. Ale na razie tak, dobra, co musimy... Rabi zawsze obiecuje kolejne odcinki, a potem nie ma. No jak nie ma, jak jest słaba oglądalność, to nie ma, bo się obrażam. Także łapka w górę dla Frabiego i komentarz. Nie, dzisiaj nie nagramy drugiej części chociażby z tego powodu, że wiem, gdzie mam pewien kontroler, który chciałem użyć, natomiast to, że wiem, gdzie go mam, nie pozwala, wcale nie oznacza, że jest go łatwo wydobyć. A że dzisiaj byłem już spóźniony, no to... Ups. Jezus. O! Nic nie widzieliście. Zresztą i tak, myślę, że materiału wystarczy na ten odcinek. Więc co my tu mieliśmy? Tą gierkę. Mam nadzieję, że działa, bo też... A, włożyłem już chyba, tak? Chyba tak. Bo akurat tą część Virtua Copa zapomniałem, że mam też znowu przez to opakowanie i dawno w nią nie grałem, bo grałem w dwójkę ostatnio. No dobra, odpalaj Borg, maszynę. Power on. A to nie musisz podłączyć czegoś? No muszę, ale niestety jest ta bateria, więc trzeba wybrać, Aha. a nie da się tego zrobić pistoletem, więc Czyli dlatego to będziesz bawił się na włączonej konsoli? No, O, ty hot swapa hardkorze. zrobimy. I ty się nie boisz? Czy już próbowałeś ewidentnie, ale A nie wszędzie robię hot swapa. na pewno się nie boisz. A na Nintendo nie wiem, czy bałem. Nintendo wszędzie hot swapuje. Nie, oczywiście nie biorę odpowiedzialności. Ups, ciekawe, czy ten pistolet zadziała. Dobra, o pistoletach może 2 słowa później. Najpierw zobaczmy, czy działają i czy da się grać. Jeden na pewno działa, drugi niekoniecznie. Nie jestem pewien. Kiedyś dawno temu pamiętam, że działały, bo graliśmy 2 osoby, Od ale pistoletów trochę mam, więc nie jestem na pewności, czy to były te same. a ten jakiś taki pokrzywiony ma wtyk. No. Daj jednego. O, ten działa, chyba. Przynajmniej start działa. Jak chcę pistolecik. No, odpalaj.
Chyba trzeba zatwierdzić, a nie, to A nie, czekaj. przyciskiem wybierasz, a startem Tak jest. odpalasz. I co, stage 1? Aha, co, nie działa? Działa. Będzie prawdziwe piwpawkowanie. Jak tu się do tego? Przeładowuje się na Górę. poza ekran. Poza ekran, okej, dobra. Gdzie jest? Aś. W zasadzie mogliśmy zrobić streama z tego, bo teraz zobaczyć. Uwaga, nie strzelaj w gościa! A, to jest Streama? największa trudność jest tu nie zabijać. No bo to się tak dobrze gra, że bym teraz chyba siedział i grał chętnie, zamiast pokazywać jeszcze inne rzeczy. Szczególnie, że ta gra jest właśnie odzyskana, w sensie odnaleziona. Moralnie odzyskana gra. Kurde, ale powiem Ci, że ja już się odzwyczaiłem od tych ciężkich tych. Może raz dwie ręce, jak w prawdziwym pistolecie jest, No. bo jest dosyć ciężki rzeczywiście. Ale responsywność tego no jest piękna, no. No ręka boli, co? Taka antyczna gra ruchowa, można powiedzieć. No grafika jest trochę kanciata, ale nie jest zła, moim Muszę zdaniem. poćwiczyć chwyt. Łajdź! Zabiłeś go, zabił. No, chyba przegrywam. Nie mam największy problem z spustem, powiem Ci. A może ten pistolet jest gorszy? To mi się podoba, że trochę jest zniszczalnych elementów trochę, na przykład o właśnie te beczułki, to zawsze jest miłą. Prawie, że... Jest broń, lepsza. Kurde, wiesz... Mam karabin. No i się zabiłem karabinem. No ja pierdzielę. Nie! Dlaczego? No i zginąłem. No dobra, słuchajcie. To pogadajmy trochę o pistoletach jeszcze. No bo tak. Najlepsze gry na tą konsolę to jest Virtua Cup 2. I też niedawno kupiłem jeszcze, nie za mało grałem, żeby powiedzieć, że czy jest najlepsza, jest House of Evil Dead, czyli seria o zombie. I myślę, że zamiast Virtua Cupa 2 zaraz go włączymy jeszcze dla pełnego biegu. Grałem w którą część na automatach, gdzieś na wakacjach była i bardzo mi się podobała. Więc w końcu ją nabyłem niedawno. O, jak widzicie, to działa inaczej. Dobrze sterowanie. Tak, inaczej niż na... Jakby jest to mignięcie, nie wiem po co, tak jak było w kaczkach na przykład, ale z drugiej strony też śledzi bez spustu, więc jest to jakaś dużo bardziej zaawansowana technologia, ale to mignięcie jednak jest. Jakbyś, Borgu, podał to niebieskie? Niebieskie. Więc te pistolety nie są oryginalne, ale je polecam. Są znanej marki Logic, nie wiem czy jest marka w ogóle, czy nie, marka jest Predator, a model Logic Free. To jest oryginalny pistolet, którego nie polecam. Przede wszystkim dlatego, że nie działa. Chociaż być może jest to przypadłość tego egzemplarza, znaczy działa jak mu się chce, ale poza tym znaczy jest ok, natomiast nie ma żadnych, no po prostu jest Pokaż go do ręki. ok. Ale ma tą samą przypadłość, co pady do tej segi. Są Dziwnie- dziwnie lekkie. Dla pistoletu to może być zaleta akurat. No. Nie, to tandetem jedzie. Dlaczego? No, natomiast to bym chciał pokazać o tych pistoletach. Po pierwsze są to pistolety, znowu hot swap, są to pistolety do PlayStation 1 i być może nawet 2 i do Saturna naraz, Dwusystemowe. więc bardzo przyjemna rzecz. I też grałem nim na Playaku. I o ile zwykle nie jestem fanem różnych usprawniaczy rozgrywki, to akurat muszę przyznać, że O kurde, w tym Ci się rozpada ten. rozpada się wtyczka Jezus niestety, Maria. ale działa. Że akurat tutaj jestem fanem dodatkowej funkcji, czyli co my tu mamy do ustawienia. Wow, światełko widziałem. A tak, te świecą tutaj, jak się naciska spust, takim ładnym nawet, takim scrollowanym jakby. Tego nie ma też Pokaż tak Państwu w do oryginale. ekranu. Tego tu, O, ładnie wygląda to. taki bonusik. No i co jeszcze? Mamy tutaj zestaw ustawień. W tym chyba nie działa w ogóle. W tym jest normalnie. Może autofire jeszcze może jest. W tym jest autoprzeładowywanie i w tym trybie lubię grać, bo to machanie poza ekran mnie denerwuje. Jak to działa? Skąd mówię, ile razy masz Nie mam pojęcia. Aha, on chyba oszukuje i drugi strzał po prostu daje bez sygnału obrazu, że tak powiem. No nie wiem jak to działa. No, Za każdym razem ci się... No.
Niezłe. Więc ten tryb lubię, oczywiście tryb, no to oszustwo lubię. Dobry I jeszcze tryb. jest takie, które jest już przegięciem. Czyli karabin, może przez to, że jest to mruganie. O matko boska, można dostać... Czyli funkcja karabinu można dostać maszynowego. wylewu. Tak, ale tych funkcji nie znajdziecie w oryginalnym pistolecie. To chyba coś musi dać przed odcinkiem ostrzeżenia dla... Kamera tak tego nie łapie. Dla ale to epileptyków. Po prostu jest epilepsja na 100%. Aha, jest to jeszcze speed chyba. Zobaczmy, czy regulacja speedu działa, bo nie wiadomo... Nie, aha, nie. O matko. A nie, jest regulacja speedu. Tu nie... widzicie? Strzelanie speedu. No, z szybkości Po strzelania. prostu Jest. karabin maszynowy wyszedł. O, w tym trybie Teraz nawet powoli. ma Nawet sens powoli, nawet. no trochę jest ten. Ale coś... Aha, Za wolno strzela. coś za wolno w tym trybie, czyli ten Przyspiesz. środkowy ma jakiś sens. No. To ciągle mruga, no ale już da się... Ale no nie, no to już jest za prosta ta rozgrywka, tak? Ale to lekkie ułatwienia w postaci przeładowywania, no nie jest złe moim zdaniem. Więc dobra, to co, jeszcze ta druga ważna gra, prawda? Czyli znowu, nie wiem, czy to jest oryginał, czy... A nie, wrzuciłem do Virtua Copa 2, zdaje się. Oh no. House of the Evil Dead. A to są takie automatowe dosyć, co Tak, nie? tak, to są BRK, to zarówno Virtua Cop, jak i to były chyba głównie z automatów. W ogóle Sega, no, Sega stoi konwersjami z automatów bardzo, bardzo dobrymi właśnie. W zasadzie wszystkie dobre gry to są... Wszystkie dobre gry to są konwersje z automatów segowych. No w końcu to Sega, no. No tak. No niestety właśnie konwersje robili dobre, ale poza tym chyba im niezbyt wyszło. No w sumie kurczę aż się dziwię, bo te strzelankowe Co, gry całkiem niezłe nie są. taka dziwna konsola, co? Ten pistolet Gdzie jest? odkładamy. Daj mi tego. Tryby różniły, chyba arcade jest trudniejszy, plus tam jakieś chyba różnice. prostszy, czy nie? Nie. Ja chyba w to kiedyś grałem No. na PC myszą. To są nawet, tak, były też wydania. Właśnie te największe hity wyszły na PC-tach chyba właśnie te strzelanki plus wyścigi. Chyba To jakieś... pamiętam, się grało w Windowsie, to było totalne retro. No to jest chyba starsza część. Tutaj grafika ma swój klimat. Kto strzela? Nie to działa? Działa czy nie? Sprawdź. Niebieski jest, okej, działa. O nie, zabiło go. Jak się ustawia autoreloada? Jak co? Autoreload to jest gdzie? Na drugim. Tak? Dobra. Nie działa ta autoreload. Czy Nie działa? wiem. Może w tej grze nie działa. Nie, działa, tylko tak trochę... Nie, tak. Nawet coś tam się O. udało. O, porwało Nie, panią! porwało ją. O, Sofii nam zabrało. Pamiętam to, chyba w to naprawdę grałem. No to Macie mogłeś grać, bo są dosyć dokładne konwersje chyba. Wydaje mi się, że to jest taki mix trochę sprite'ów i grafiki 3D, ale nie jestem pewien. Jest to jakieś takie interesujące. No, no, no! O. A, i był nie do uratowania, był gościu. Był. Beczka. Czemu beczki są czerwone? Ups. Jezus Maria. O, to jest... O, jest coś na życie w tym było. Uwaga, rzucają do nas. W nas, tymi. Nie takie głupie te zombie. Ach, nie znoszę tych wcisków. Nie, faję. Start. Zdążyłeś w ostatniej chwili. Start to się robi, tylko nie chcę wyjść do menu. Czekaj, to ja to zrobię. Teraz start naciśnij. Ja muszę. Właśnie jak robię start, on do menu wychodzi, wiesz, to jest... Nie wiem, może też... Okej, udało się coś przejść. Chyba się udało. Albo się zawiesiło. Nietoperki! No jak, woliśmy beczki, on przeżył. Nie no, w sumie tego odcinek możemy sobie darować, bo to się dobrze gra, to... No niezłe, to jest niezłe. Dziwna konsola. No okej, no ale... O Jezus Maria, przepraszam, To pomyliło jak? mi się. A to nie? Ty? Myślałem, że ja go zabiłem. Mi się wydawało, ja też nie postelowałem. No ciężko jest nie zabijać. Ale to jest mega miodne. O, ale Jakieś bluty jak tutaj sztuka. łażą. Nie wiem, czy to było tutaj, czy na automacie, ale niektóre przeciwnicy też są tak pokraczni pięknie. O, biedny człowiek. O. Uratowany? Chyba tak. Aż mi Podziękował.
No dobra. Dobra, dajmy Borgowi, niech Borg się tutaj wykończy. Dobra, jestem ciekawy z tym action replayem, czy nie będzie włączenia czerwonej krwi. Tak mi teraz Myślisz, przeszło, że będzie? że to w tych grach zwykle były jakieś No, cheaty to na prawda. pokolorowanie krwi. Nie ma hołd. Nie ma. Dupa. Ja Mamy cię, nadzieję. rozczarowanie roku. No dobra. To był Borg. Dobra, uruchommy bez cheatów. Cheaty na piłce nożnej. Kiedyś można było w FIFA, pamiętam, taką wielką piłkę cheatami zrobić. Angielski weź. Bo chyba nie chcesz po niemiecku mieć grę. Byłoby fajnie. To szprechasz? Już prawie nic. Ich habe Deutsch vergessen. Mein Deutsch ist sehr schrecklich, czy coś takiego. To się wytnie. Warum? Nie, niezłe. A to są jakieś specjalne mistrzostwa Euro w Anglii, tak? Nie wiem. To piłka nożna, tak? No. No to co? Start trzeba zrobić. Friendly. A, to się. Friendly i chyba musisz start na górze nacisnąć. I two players pewnie. A, taki. No. A, i znasz się na piłkach. Mój brat od 96 roku każdą FIFA gra. Jest jedyna gra, w którą gra. Szanuję. W ogóle konsolę tylko po to kupuję, żeby grać w piłkę. No, ciekawe zjawisko, nie takie rzadkie w sumie. Nie takie rzadkie właśnie. I zwykle są fani? Co tu się robi? Chyba wybrałeś za mnie grę? Czy teraz ty musisz wybrać, czy ja? Ja, czekaj, tak. ja. Select team. Klikam. Nie wiem, co wybrałem. Nie ogarniamy tego tak naprawdę. Anglia ze Szkocją. No nie jest to zbyt duże rozpiętość, ale... Dobra. Jak to jest możliwe, że Anglia gra ze Szkocją? Zaraz pani piłki nas rozjadą, ale jak dla mnie, przecież to jest jeden są, kraj. Nie, to są dwa kraje. No ale jak? To jest jeden kraj. Nie, dwa. Anglia Ale- i Szkocja to są dwa kraje. No ale jak? Obywatelstwo możesz mieć obywatelstwo Anglii, a nie mieć Szkocji? Obywatelstwo masz chyba Wielkiej Brytanii, ale jesteś Szkotem albo Anglikiem. To są różne, to jest kraj związkowy. No to czemu Bawaria nie gra w euro? Bo to jest też kraj związkowy, ale trochę bardziej niezwiązkowy. Okej. To jest to ciekawe pytanie, czy Bawaria nie gra w euro, no. Bo nie wymyślili. Jak Anglicy wymyślili piłkę nożną, to musieli jakoś się podzielić na początku A. ze Szkotami, prawda? Ale ludzie będą mieli polewkę i hejtować nas będą za wiedzę na ten temat? Ja nie wiem, kim jestem, Anglią czy Szkocją. Nie. Takie kurde wczesne lata 90., no. No. Czekaj. Na początku Chyba ty ogarnijmy grasz? to. A nie, to ja? Czekaj. Czekaj, kurde, jestem... Kim jesteś? Nie wiem. Dobra, ruszaj się. Nie, czekaj. Dobra, ja jestem biały. Nie. Nie wiem, o co chodzi. Jak ja nie lubię piłek. Jedyna piłka, którą mogę grać, to jest Microsoft Soccer na Commodore. Okej, czy jestem Anglią czy Szkocją? Jestem tym trójkątem, dobra. Kurwa! Dobra, okej, już. A, jest komentator, dobra. Czas? Nie, to kamerę zmienia, o jest. Jezus Maria! Działają te shouldery. Ale nie dałoby się, kurde, kamery wyłączyć, żeby ona była z jednego tego? Chyba dało się, czekaj, nie ruszaj. Aha, bo ty żeś tam kamerę przyłączył. No. Zostawiam taką jedną, o, Taką? lecimy. Tak, lecimy, dajesz. Ale nie Ja wiem jak. tutaj... No wykop. Ale czym? Nie wiem. No, spaprałeś. Teraz będę ja grał. Ja podam temu tutaj. Masz emocje jak na grzybobraniu. Ja mam piłkę, idę gola szczęść. Nie, się waż. A niby nie umie grać. Okej, a to jest chyba podanie bez strzału odwrotnie, bo teraz zgubiałem. Teraz się za wirtua będzie. Ole. Bramkarz złapie, albo i nie. Ale żeś kurde, kornera. Biegnij, A kurde, mój. jak się przełącza postać? Jak się przełącza na grę? I wspaniałe podanie donikąd. Podanie, Czym tu się... dalekie. Co tu się wciska? Ale to Biegnę, ja to, biegnę, ale to ty biegniesz? biegnę, wścisk. Nie no, czekaj. Okej. Ja jestem biały. Aut dla mnie. Jak dla ciebie? Ale powiem ci, że nie rozumiem. Jeśli w FIFA jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi. Czemu te postacie mnie tak podbiegły? Co tu się stało?
Ja bym instrukcję obsługi może przeczytał, nie wiem. Nie warto. przesadzaj, nie Nie, przesadzaj. ale nie jest to jakaś taka ta piłka. Chodziło o pokazanie grafiki, panie, tylko No grafiki. jest, lepsza jest. No jak druga FIFA chyba. Pierwsza była jeszcze taka 2D bardziej. To rzeczywiście, to jest trochę na poziomie FIFA 90. O kurde. O, ale emocja. O, ale się rzuciłeś. 97, tak, na pewno nie 90. No to jest 96 rok, no. No to okej, to wygląda jak FIFA 96, tylko gorzej. Czekaj, zobaczmy, uda się prowadzić piłkę. Tym się ślizg robi. Jarek. Ślizg! Widziałeś kurde w polu karnym jak się ślizguje ładnie? I wykopał. Proszę. Jak to się mówi? Stały element gry? Stały element gry. Tak jest. O, Dziękuję. ale Podanie. słabo, zabrakło Aha, sił. super, ale ci oddałem, bo fair play. Fair play wykopnąłem dlatego. Ale ludzie będą mieli polewkę z tej części. No jak się to wybije? Może Trzymaj dłużej. Może Trzymaj przycisk, któryś dłużej. mi nie działa. Trzymaj dłużej, fire. Chyba to jest wtedy mocniejsza moc. Nie, no chyba któryś przycisk tu nie działa w tym padzie. Nie, co ty. No zobacz, no żaden nie działa. No i widzisz, nie umiesz robić. Wcześniej nie mogę. A którym? Ja No, ci teraz pokaż, którym pokażę. wybijasz. Ja B. Będę długo B trzymał i puszczę i nic nie dzieje. A, C. Wszystkie naraz. Może z kierunkiem trzeba. Tak, z kierunkiem, ale to jest, nie wiem, nie rozumiem. Czekaj, ta bramka jest moja, nie? Nie, tak, na to idziesz. To w złą stronę biegniesz, Wojtek. Naprawdę? Nie ściemniasz mnie? Nie. Widzisz, jak ja tu Ach, piękne... wow, ale styl. A, to był prawie. Izometrik Kamira. Kop. Wspaniałe podanie, jak on to zrobił. Podanie do, kurde, może kamerę włączmy jakąś taką właśnie, o. Ślizg. Ma na kamerę, ma moc. Korner, będzie gol. Samobój, gratuluję. Jak kurna? Gdzie samobój? No samobój. Nie, czekaj, nie, przypadł do bramki. Widzicie? Tak, samobój, gratuluję prawie. Dziękuję ci za ten prezent. Kurde, już prawie umiem się Jakie ślizgiwać. grzechy. Tylko nie ma mojego gracza żadnego. Jaki faul na bramkarzu. Gdzie faul? Gdzie faul? Myślę, Ale czas przyspieszy, leci. Aha, bo to... Ole. Bramka szczeli gola. Nie, Faul! Panie sędzio! jak faul? No przewróciłem się przed bramkarzem, widziałeś przecież. Powiem ci, że dawno takiej paralitycznej gry jak na to nie Spoko, zaraz koniec. czekałem. Znowu mi podtygowałeś. Spróbuję daleki. No już nie wiem, kurde, o co chodzi naprawdę. Biegnie, ale on biegnie, on chyba Jak się dobiegnie. przełącza? Nienawidzę Kurde. tego. Nienawidzę piłek. Ale nie gramy całego meczu, co nie? Tak nie, na połowę jedną. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ja robię. No dobrze, to chyba nie będziemy już męczyć więcej naszych widzów, prawda? I co, Borg? Dziwna konsola? Dziwna konsola, ale strzelanki są fajne. Były jakieś gry 2D? Czy same 3D? To już takie czasy już nie było. Coś tam było, ale no... Możemy, jak się spodoba, to mamy materiał na 3 odcinki, bo przynajmniej wprawdzie oprócz gier, które chcę pokazać w drugim odcinku, na których też nie potrzeba kontrolera, nie powiem dlaczego, ale pewnie tak już wiecie, no to jeszcze mam trochę demek i tam można by więcej zobaczyć, taki bardziej przegląd tego, ale no nie wiem, czy 3 odcinki na Sega Saturn pożyjemy, zobaczymy, sprawdzimy jaka będzie oglądalność. Łapka w górę dla odcinka kolejnego, a nawet 2. No, 3 to już nie. A, no jeszcze dla kolejnego obowiązku wspominałem, że nie polecam, że no nie mogę tej konsoli z czystym sumieniem polecić teraz do zakupu. No moim zdaniem dla tych samych gier warto było ją kupić z tego i kolejnego odcinka. Natomiast no po pierwsze konsola jest droga, no jest konsola CD, więc laserowa, więc wiadomo, to jest problemy to zawsze, tylko pewnie trudniej zmienić laser i nie upuszczajcie na ziemię, bo może przestać działać. No a przede wszystkim ceny gier. Właśnie przed odcinkiem stwierdziłem, że poszukam, może jakieś gry sobie dokupię jeszcze do odcinka, dobry poziom. A jeszcze ten fakt, że dobre gry bez CRTK nie ruszą, bo strzelanie nie działa. No na tak. LCD-ku. Ale ceny gier to po prostu, Kosmiczne. no nie to wiem, też kurde kompakty są. Ale 200-300 są. zł, jakieś niektóre to w ogóle kredyckie. No mówię, jest ten Actual Replay niby, ale no nie chcę mi się, no nie wiem czy mi się chce Także wypalać. polecasz tego wersję RetroArch. No chyba trzeba tam sprawić, szczególnie, że to nie ma no nie, znaczy nie będę nic polecać, każdy sobie zdecyduje, RetroArch nie zaemuluje tego. No tak, Trochę gorzej jest też z innymi, a ja to mam głównie do strzelania i jeszcze czegoś, o czym powiemy.
Więc no, jak mówię, ja to bardzo polecam, no ale trzeba być naprawdę maniakiem tych gier, żeby go teraz w obecnych czasach kupić. Te konsole kupowałem jeszcze w czasach, kiedy nie wiem, 200-250 zł można było dać za konsolę, a teraz 250 to się da za grę, jak dobrze pójdzie, więc, No, ciężko. więc teraz chyba trzeba to chuchać, dmuchać, jak się już ma i się cieszyć, a no wiadomo, no, kto zabroni, warto kupić dla tych gier, ale no, stosunek jakby ilości gier, które polecam do ceny nie jest za Za wielki. dobry. Chociaż pewnie jak się dobrze zna bibliotekę, jest tych gier dużo więcej, ale też ich po prostu nie znam, nie mam. Jest tam trochę RPGów, których Tak, zupełnie Japonia nie to znam. pewnie trochę tego jest. No, a co tu jeszcze tutaj? Zobaczmy, co jeszcze polecali. Lemmingi były. Panzer Dragon, Panzer. wspominali, co to zagramy jeszcze. Bijatyczka, Golden Ace, jakiś Lemmingi, nowszy. Discord, znana gra. Czyli przygodówka chyba Discord był, tak? No. Wipeout był też, myślałem, że to był I ekskluzyw. FIFA. Znaczy euro. A po A drugiej drugą stronie stronę chyba już widzieliśmy. pokaż ludziom. Sega Rally, Virtual Cop, jakiś dziwny królik z wielką szczęką. A właśnie, można robić Sonic? Nie, chyba nie. A właśnie, a propos Sonika, jest to konsola Segi, która, nie wiem czy jest jakikolwiek Sonic, ale na pewno nie ma tego właściwego Sonika, bo miał być to Sonic 3D, pierwszy Sonic I nie 3D. wyszedł. I anulowali, bo konsola tak dobrze się sprzedawała. A to powinien być przecież kurde wydawany razem na starcie z konsolą. No, więc to dowód porażki komercyjnej, ale dzisiaj, jak mówię, jeśli tylko macie możliwość dorwania za cenę, która nie powoduje płaczu, to bardzo polecam. Jak nie, to warto w nią zagrać u kolegi, który Który już nabył ją w czasach, kiedyś. kiedy to jeszcze nie było takie straszne. No to cóż, pozdrawiamy Was Borg. i Wojtek Retrogralnie. Finalnie.